Poszła, zabrała pieniądze, wróciła i mówi: mogę ci zrobić herbatę z mlekiem, ale nie mogę ci zrobić kawy z mlekiem. A ja mówię: dlaczego? Bo takie są u nas zasady. Wyszliśmy na przejście graniczne, no i tu jest pusto, taki budynek stary, trochę wygląda jak szkoła czy coś. No i czekamy, bo nikt nic nie mówi, co mamy robić. Tu będą nas kontrolować? Co, stoimy już tutaj, nie wiem, z 15 minut. Cały pociąg też stoi nasz. Nikt nie przyszedł, no bo przecież oficer nie wie, że pociąg przyjechał i się nie spodziewał, że pociąg przyjechał. Mamy czekać i koniec. Czas tutaj nie istnieje. A tak w ogóle wygląda ten pociąg, no i będziemy nim jechać, mam nadzieję, dalej, aż dojedziemy do stolicy, w głębi kraju i później będziemy już sobie elegancko podróżować dalej autostopem, tak jak do tej pory. No wszyscy muszą na nas czekać, jest tutaj kilku dosłownie obcokrajowców. Facet z Holandii, para z Włoch, ta dziewczyna nie wiem, chyba z Niemiec i 2 Japończyków. Funduma, to jest właśnie urząd celny. Już po odprawie paszportowej ze strony tanzańskiej. Idziemy z powrotem do naszego pociągu. Różne pociągi widziałem, ale ten to jest. Dobra, wsiadamy. Co tak się będziemy kręcić? Przeszliśmy kontrolę paszportową ze strony zambijskiej. Wracamy do pociągu, tutaj już handelek kwitnie. Te małe banany są najsmaczniejsze na świecie. Jak będziesz mieć okazję, kupuj tylko te małe. Są super, ja też lubię wszystkie, ale te są rewelacyjne, zobacz. Te duże też wyglądają apetycznie, ale tamte są fajniejsze. Patrz, jak pani trzyma torbę na głowie. A tu się impreza odbywa, granica żyje. Wszystko kwitnie, tu też dziewczyna niesie jakąś ciężką torbę. I tutaj pani z bagażem. A, z dzieciakiem na plecach, no to przepuści. We have everything. No, this is Zambia. We have the Zambia. Thank you very much for your help. Asante. Siedzimy w przedziale restauracyjnym, zaszaleliśmy i będziemy dzisiaj jeść pierwszy raz posiłek w tym oto pięknym lokalu. Dadzą nam Coca-Colę, Teoretycznie. ryż i wołowinę. A to ze? Okej, sister. I have 5 on this. Say hello to Polish people. Zrobiłem im interes, dałem mi 5, dostałem 2. Robi się bardzo sawanniacznie. Ale piękny trawy. Wow. Czekamy na żyrafę. Jednego głościa tu już mamy, ale jeszcze żyrafa mi się przyda. Naprzeciwko gódzie, z drugiej strony kamery baran. Generalnie to A jest... jaki masz znak zodiaku? No, baran. No właśnie. Generalnie to jest bardzo ważny moment, ponieważ dzisiaj pierwszy raz jemy w restauracji, w tym pociągu. Nasza strategia była taka: nakupować żarcia w supermarkecie, nie jeść pociągu, żeby było taniej. Wyszło odwrotnie. Taniej było kupić tu, nie kupować niczego, nie targać ze sobą. A hitem nie były orzeszki, hitem były gruszki w puszce, Afryce. A w ogóle to dzisiaj jest pierwszy dzień zimno. I nie mówię o tym, że jest klima w pociągu, bo nie ma, albo w hotelu, albo coś, tylko po prostu na dworze piździ. I tak nam się to podoba, że normalnie szok. Ale musiałem założyć bluzę i spodnie dłuższe z nogawkami. Pani przyniosła resztę. Te pieniążki są takie czyste, że strach je dotykać przed jedzeniem. No ale to ja jestem od płacenia, więc to ja mam później straszkę. Tak czy inaczej, zimno, piści i bardzo nam się to podoba, bardzo. Krajobraz się zmienił, jest sawanna, coraz więcej trawy i ta trawa jest taka soczysta, fajna. A my czekamy na jedzonko, tylko niech nam pierw pani umyje ręce tym mydłem. No i z Maćkiem mamy podobne spojrzenie na niektóre sprawy, na przykład to, że kolę wypijemy w ramach wyjątku, ale Pepsi nie, bo kola ma cukier, który jest szkodliwy, ale Pepsi ma aspartam, który jest jeszcze bardziej szkodliwy. Więc stwierdziliśmy, że bojkotujemy, a oni tutaj w barze mają tylko Pepsi. No to niech spadają. Jesteśmy w barze i mówię do niej: kawę z mlekiem.
Dobra, kawę z mlekiem, dobra. Przychodzi i mówi nie, herbatę z mlekiem. Ja mówię nie, kawę z mlekiem, nie herbatę z mlekiem. Poszła, zabrała pieniądze, wróciła i mówi mogę ci zrobić herbatę z mlekiem, ale nie mogę ci zrobić kawy z mlekiem. A ja mówię dlaczego? Bo takie są u nas zasady. W Afryce proste rzeczy są bardzo, bardzo skomplikowane. Tu jesteśmy teraz już w Zambii. No to wygląda tak, że jak pociąg przyjeżdża, to cała wioska wychodzi. Wszyscy handlują, sprzedają. Poratowaliśmy dwóch chłopców orzeszkami. Rzucili się, zaczęli się bić. Lepiej było im tych orzeszków nie dawać. To by przynajmniej bójki nie było. Przykry obrazek. No niestety tutaj głód zagląda wszystkim w oczy. Omijamy z Maćkiem kurorty, atrakcje turystyczne. Staramy się po prostu zobaczyć Afrykę taką, jaką ona jest naprawdę. Być blisko tych ludzi, którzy mieszkają tutaj lokalnie. No i to co widzimy, no to totalny brak higieny, duży głód, brak wody, czystej wody. No i to są trzy takie podstawowe tutaj rzeczy, które na każdym kroku widzimy. No widać, że jeżeli jedzie pociąg, to cała wioska wychodzi, próbuje cokolwiek sprzedać, żeby cokolwiek zarobić, żeby cokolwiek zjeść. Ktoś rzucił im jedzenie przez okno i rzucili się i zaczęli sobie wyrywać się jeden drugiemu. Większość rozrzucili, ten oddał swojemu bratu, a cała reszta przegonił, ten najsilniejszy. Tak było jak ja dałem orzeszki jednemu, też się pobili o te orzeszki, to powiedziałem, że już później nie będę nic dawał przez okno. Oni tu są naprawdę głodni, to widać, że to jest głód. To nie jest tak, że oni chcą sobie te jedzenie gdzieś tam, nie wiem, odłożyć. Oni po prostu je pchają od razu do buzi. Przerażające to jest. Dasz mi głupio to nagrywać. Masakra. Rano przed pani mówi śniadanie, a ja mówię tak, tylko nie mamy siana, zostały nam 4 koła z waluty, którego kraju nikt już tutaj nie chce. A pan mówi, to ja wam przyniosę śniadanie i zobacz co przyniósł. Makaronik, jajeczko, kiełbaska, tościki. Tu Maciek wziął sobie połóweczkę i tu jakiś roztwór do picia, pewnie herbata. Ja oczywiście z racji tego, że jestem większy, to jem więcej. No i Że rośniesz. żremy, bo to już jest, kurde, wyjątkowa historia. Dawno takiego żarcia nie było u nas na pokładzie. Tutaj Nouso nam pokaże swój lokalny alkohol. Zambian alkohol. Jest, ale ten zagazowało z kukurydzy. Patrz jak pracuje, patrz jak się rusza, buzuje. Prawie polski żurek. Tak, a zapach jest taki bardzo it's exploding, yeah. You're going to see, this is a standard and nice alcohol. Zambian. Strong? This is strong. Strong, yeah? Yeah. Like beer, like wine, like vodka. No, I don't drink alcohol. Okay! Ale śmierdzi spleśniałym trochę. Drożdże, ale spleśniałe. No i takie tu historie właśnie w pociągu. Pojedziemy już 3 noce i parę dni. I spotykamy różnych ludzi, a każdy człowiek to oddzielna historia. Mwafumakwisa. Nafumakwisa, ja? Nafumakwisa. I'm from Tanzania. Aha. Nafumaku Tanzania. Mafumaku Poland. Aha. Yeah. Where you coming from? From Poland. Mwafumakwisa, Nafumaku Poland. Mafumaku Poland. It's easy, yeah, okay, okay. With a best friend from Poland. Yes. Umuzungu. Umusungu. Umusungu. That is a white man. Tak, nie Mzungu, tylko Umusungu. Yeah, in Zambia we call it Umusungu. How to say welcome
Zambia. Mwaiseni ku Zambia. Mwaiseniku Zambia. Aha, Mwaiseni ku Zambia. Maiseniku Zambia. Welcome to Zambia. Welcome to Mwaiseni ku Zambia. Maiseniku Zambia. Aha. Good. Tak sobie tu siedzimy z Maćkiem w tym pociągu i gadamy. No i tu siedział taki chłopak, tak chudy po prostu jak szpadel. No i daliśmy mu banana, żeby zjadł. To rzucił się i schował go do torby, że nie zjadł, tylko zabrał do domu, do rodziny pewnie. No i rozmawiamy z nim, kim on jest, co on robi. A on mówi, że on pracuje tutaj dla tej kolei, dla Tazary. No to zobacz, jak pracownicy kolei po prostu nie dojadają i tu są głodni i wychudzeni. No to o czym my tutaj w ogóle mówimy, no. 100 godzin jak nic. Ponad. Piękny wynik. Jeżeli ktoś w internecie napisze, jeszcze raz mi, że ten pociąg jest super, że zarąbiste doświadczenie, że warto i należy, Czy to jest za 17 godzin? że 17 godzin wspaniałej przygody, pełnej wrażeń, to co mój kolega Maciek mu powie? To ja mu powiem, że to jest chiński pociąg, który nie ma nic wspólnego z romantyzmem kolonialnego pociągu i generalnie jest słabo. Aha. Okna są na poziomie, nie będę się wyrażał. Nie otwierają się, jak się otworzą, to się natychmiast zamykają. Mogę zademonstrować, jak się głowę wkłada. No właśnie. I trzeba uważać, żeby pociąg nie szarpnął, bo wtedy lecisz pół metra i głowa odcięta. Też trzeba uważać, żeby nie przytrwonić zębami. O, To tak. jest dość łatwe. No. Ogólnie spoko, jedziemy do przodu. Ogólnie są dwa newralgiczne momenty, kiedy musisz uważać w tym pociągu, żeby nie zrobić sobie poważnej krzywdy. Właściwie to zawsze te momenty mogą być. To prawda, ale są dwa newralgiczne. Po pierwsze, jak wkładasz głowę przez okno, to jak szarpnie, to naprawdę ciach i pół metra albo metr lecisz do przodu, do tyłu i gilotyna. A drugi moment to w kiblu. No, w kiblu te szarpnięcia są naprawdę porażające, bo albo... To, że tam jest ślisko i rozlana woda dość zwykle. Ha, woda! Ładnie to nazwałeś. Woda. Wyfio mozungu. Pani na hama. Jakaś afera. Dziecko ma bardzo ładne pani i chcemy zrobić sobie film, ale pani się boi mzungu, czyli białego człowieka. Why she don't want to make movie? Wyfio mozungu. Za kilka godzin myślę dojedziemy, jeżeli nas znowu nie postawią na jakiejś bocznej przecznicy. I wylądujemy w małym miasteczku, zobaczymy co nas tam czeka. Później będziemy kierować się do stolicy, a później dalej autostopem przez kraj do wodospadów Wiktorii w stronę granicy z Botswaną i Zimbabwe, chyba tak. No i zobaczymy po drodze te wszystkie sceny i obrazki, które z pewnością niejednokrotnie nas szokują. Jesteśmy już w Zambii, pierwsza noc, wzięliśmy jakiś hostel. Ciemno jak diabli, leje już nieprzeciętnie od chyba 40 minut. Taki deszcz. Mamy ze sobą namioty i planowaliśmy jutro jechać już na jakiś kemping i nocować w tych namiocikach. To porządny namiot wyprawowy by nie wytrzymał takiego deszczu, a co dopiero ten gówniany namiocik za 109 zł chiński. Z ciekawostek to udało nam się namówić 69-letniego kardiologa z Holandii na to, żeby pojeździł z nami autostopem jutro i dwóch Japończyków, którzy też nigdy w życiu nie jeździli autostopem.